Ten odcinek będzie taką naturalną kontynuacją filmu o automatycznym karmniku dla ryb, który jakiś czas temu zrobiłem dla Was. Kilka osób mogło to odebrać jako zwykły unboxing, ale powiem Wam, że temat jest naprawdę poważny i wymaga rozwinięcia. Najwięcej ryb w okresie wakacyjnym nie umiera z głodu, ale z powodu dobrych chęci sąsiada, rodziny, którzy postanawiają wrzucić do wody o szczyptę, nazwijmy to, pokarmu więcej. Były też pod tym filmem głosy niektórych, że mają naprawdę bardzo wykwalifikowanych opiekunów i tylko im pozazdrościć. Ale wystarczy taki jeden błąd, by poziom amoniaku wybił w kosmos i zabił całą naszą obsadę dosłownie w kilka godzin. Zanim jednak oddasz klucze do mieszkania, musisz wiedzieć, że większość domowych zbiorników poradzi sobie znacznie lepiej bez absolutnie żadnej opieki, o ile odpowiednio dostosujesz biologię i sprzęt. Zobaczymy zatem, jak zestroić ten podwodny ekosystem, aby zaraz po powrocie z urlopu nie zastać w salonie mętnego bagna. Co robić przed wakacyjnym wyjazdem z akwarium? Postaram się to rozłożyć dzisiaj na czynniki pierwsze. Partnerzy kanału. Firma Hobby. Wyłączny dystrybutor marki Sera i Fluval. Plantika. Największy sklep internetowy z akwarystyką i oczkiem wodnym. Ponad 10 000 produktów. Zmiennocieplność ryb to ewolucyjny as w rękawie natury, który całkowicie zmienia zasady gry w akwarystyce. W przeciwieństwie chociażby do ssaków, ryby nie tracą gigantycznych ilości energii na utrzymanie stałej temperatury ciała. Ich metabolizm jest bezpośrednio sprzężony z temperaturą wody i w stabilnych warunkach działa na niezwykle niskich obrotach. Dorosłe, zdrowe osobniki takich gatunków jak bystrzyk, razbora czy skalary potrafią bez najmniejszego uszczerbku na zdrowiu przetrwać od kilkunastu, a nawet do kilkudziesięciu dni bez podawania jakiegokolwiek zewnętrznego pokarmu. W naturze okresy obfitości przeplatają się z tygodniami głodu, a ryby są do tego biologicznie przystosowane, magazynując substancje odżywcze w wątrobie oraz tkance tłuszczowej. Co więcej, w dojrzałym akwarium zawsze znajduje się naturalne pożywienie. Na korzeniach, liściach i szybach stale rozwija się biofilm, czyli mikroskopijna warstwa bakterii, grzybów i glonów, w których żyją nicienie, wrotki i drobne skorupiaki. Dla wielu ryb, zwłaszcza dennych i drapieżnych, jest to ciągłe, niezauważalne dla nas źródło białka. Wiele osób nie zdaje sobie sprawy, ale decyzja o wstrzymaniu karmienia na czas wyjazdu przynosi ogromne korzyści dla stabilności chemicznej wody. Brak wrzucanych z zewnątrz protein oznacza drastyczny spadek produkcji metabolitów. Ryby wydalają znacznie mniej amoniaku, a filtry biologiczne nie są obciążone rozkładaniem resztek, które normalnie opadałyby na dno. Woda pozostaje krystalicznie czysta, a ryzyko zakwitu pierwotniaków spada niemal do zera. Jeżeli jednak wyjeżdżasz na dłużej niż na 2 tygodnie i czujesz absolutną konieczność zorganizowania karmienia, koniecznie unikaj tzw. kostek wakacyjnych. Jest tego na rynku naprawdę dużo i wiele firm tym się zajmuje. Niestety skład tego w cudzysłowie magicznego pokarmu daje dużo do myślenia. Te popularne w sklepach białe bloki to najczęściej gips, czyli siarczan wapnia, w którym zatopiono odrobinę mączki rybnej. Rozpuszczająca się kostka może podnieść twardość ogólną wody, szczególnie w mniejszych zbiornikach. Co dla ryb, które preferują miękką wodę, takich jak pielęgniczki z dorzecza Amazonki, może skończyć się szokiem osmotycznym. Dodatkowo uwalniany materiał organiczny znajdujący się w takich kostkach często gnije na dnie, zanim ryby zdążą go zjeść.
Nie polecam takiego rozwiązania. Karmniki automatyczne wydają się idealnym rozwiązaniem technologicznym, ale kryją w sobie fizyczną pułapkę, szczególnie te słabsze modele. I tutaj mówię z mojego własnego doświadczenia. Woda w akwarium nieustannie paruje, unosząc się bezpośrednio w stronę urządzenia. Wilgoć dostaje się do pojemnika z płatkami lub z granulatem, powodując ich zlepienie się w jedną twardą bryłę. I to wydaje się głównym zagrożeniem tego typu rozwiązania. Jeśli decydujesz się na pomoc osoby z zewnątrz, musisz zastosować system odporny na ludzką litość. Naprawdę to może się teraz wydawać śmieszne, ale niestety tak wielokrotnie jest. Niedoświadczony opiekun zawsze ulega złudzeniu, że ryby podpływające do szyby są przeraźliwie głodne, podczas gdy jest to tylko wyuczony odruch warunkowy na sylwetkę człowieka. Aby uniknąć przekarmienia, schowaj wszystkie opakowania z jedzeniem głęboko do szafy, a osobie pomagającej zostaw apteczny organizer na tabletki. Do każdej przegródki na konkretny dzień tygodnia wsyp dokładnie odliczoną porcję pokarmu. Zaznacz też, żeby karmienie odbywało się w porannych godzinach, godzinę, dwie po zaświeceniu światła. No tak, kiedy jedziemy na wakacje, warto byłoby wysprzątać akwarium. To wielki błąd. Ogromnym zagrożeniem dla stabilności zbiornika jest instynktowne przeprowadzanie generalnych porządków na dzień przed urlopem. Duża podmiana wody, agresywne odmulanie podłoża i płukanie gąbek w filtrze to prosta droga do zachwiania cyklu azotowego. Jeśli podczas takiego czyszczenia uszkodzisz wirnik pompy, uszczelkę w filtrze kubełkowym lub doprowadzisz do nieszczelności na zaworach, dowiesz się o tym dopiero z telefonu od zalanego sąsiada z dołu. Polecam wszystkie prace serwisowe przeprowadzić dokładnie na tydzień przed planowanym wyjazdem. Pozwala to na weryfikację poprawności działania sprzętu oraz daje koloniom bakterii nitryfikacyjnych czas na regenerację po ingerencji w podłożu i złożu filtracyjnym. W przeddzień wyjazdu ogranicz się wyłącznie do uzupełnienia odparowanej wody i przetarcia szyb. Teraz porozmawiamy chwilę o oświetleniu. Oczywiście mówimy o zbiornikach low-tech, bez żadnych maszyn, które dozują nawozy. W kwestii oświetlenia kluczem jest według mnie spowolnienie metabolizmu całego ekosystemu. Bez częstego podawania pokarmu do tafli wody znacznie mniej trafia fosforanów i azotanów, które są głównym budulcem dla roślin. Jeśli utrzymasz standardowy, powiedzmy 10-godzinny cykl świecenia o pełnej mocy, rośliny szybko wyczerpią dostępne w słupie wody makroelementy i zaczną głodować. W naturze to zjawisko natychmiast wykorzystują glony, które są znacznie mniej wymagające i potrafią asymilować składniki odżywcze z o wiele mniejszych stężeń. Rozwiązaniem jest podłączenie belki oświetleniowej do prostego programatora czasowego i zredukowanie czasu świecenia o około 30%, na przykład do 6 godzin dziennie. Od razu mówię, że rośliny bez problemu zniosą takie zaciemnienie, wchodząc w lekki stan uśpienia, co idealnie zgra się z brakiem nawożenia i mniejszą ilością dwutlenku węgla w wodzie. Letnie wyjazdy wiążą się też jeszcze z jednym, często fizycznym problemem, jakim jest temperatura i rozpuszczalność gazów. Zgodnie z prawami fizyki, im cieplejsza woda, tym mniej tlenu jest w stanie zmagazynować. Podczas upałów woda w zamkniętym pomieszczeniu może łatwo przekroczyć 28, a czasem nawet 30 stopni Celsjusza. W takiej temperaturze metabolizm ryb gwałtownie przyspiesza, co oznacza, że potrzebują one znacznie więcej tlenu dokładnie w momencie, gdy jest go w wodzie najmniej.
Wtedy zaczyna się tak zwane dzióbkowanie. Zaczynają łapczywie chwytać powietrze przy tafli wody. Najprostszą metodą zapobiegania tak zwanym przyduchom jest skierowanie wylotu filtra bezpośrednio na powierzchnię wody lub zamontowanie deszczowni tuż nad jej poziomem. Jeżeli mamy inaczej zorganizowane to w akwarium, powinniśmy pomyśleć o tym tuż przed wyjazdem. To właśnie ruch tafli wody, a nie tak zwane bąbelki z napowietrzacza, odpowiadają za efektywną wymianę gazową między wodą a atmosferą. Po powrocie z urlopu możemy wrócić do tak zwanych ustawień fabrycznych, jakie Wam pasują. Podwyższona temperatura to także drastycznie szybkie parowanie, które zmienia parametry fizykochemiczne wody. Jak wiemy z lekcji w szkole, H2O ucieka do atmosfery w postaci czystego gazu, pozostawiając w akwarium wszystkie rozpuszczone wcześniej sole, minerały i związki organiczne. Pamiętajcie, że z każdym odparowanym litrem woda staje się twardsza, a stężenie toksyn może niebezpiecznie wzrosnąć. Wiem, że niektóre osoby leją kranówkę do swoich zbiorników. W takim przypadku zgadzam się. Problem staje się wtedy, kiedy w akwarium mamy wodę, powiedzmy z filtra RO, a osoba opiekująca doda wodę z kranu. Kranówka wprowadza kolejną dawkę minerałów, które sumują się z tymi już obecnymi w zbiorniku, windując twardość do wartości niebezpiecznych dla niektórych gatunków ryb. Do uzupełnienia odparowanej wody należy używać według mnie wyłącznie wody demineralizowanej lub z filtra odwróconej osmozy, czyli tak zwanej wody RO. Po prostu warto kupić sobie taką banieczkę przed wyjazdem i postawić koło akwarium. Należy poinstruować osobę, która będzie się opiekować akwarium, że jeżeli poziom wody zejdzie do tego miejsca, no to należy dolać do tego miejsca. Przygotowanie zbiornika roślinnego wymaga też użycia nożyczek. Rośliny łodygowe, zwłaszcza gatunki szybko rosnące, potrafią w ciągu 2 tygodni podwoić swoją objętość. Jeśli zostawisz je bez opieki, szybko położą się na tafli wody, całkowicie blokując dostęp do światła do niższych partii akwarium. Taki gąszcz płożących się roślin zaburza również cyrkulację wody. W miejscach, gdzie przepływ zostaje zablokowany, tworzą się tak zwane martwe strefy. To właśnie tam detrytus opada na dno, a z powodu braku natlenienia zaczynają dominować bakterie beztlenowe, które w skrajnych przypadkach produkują toksyczny siarkowodór. Mocne przycinanie roślin na tydzień przed urlopem nie tylko uchroni dolne partie przed zaciemnieniem, ale utrzyma odpowiednią dynamikę przepływu wody z filtra, co bezpośrednio przełoży się na zdrowie Twoich ryb. Dojrzałe akwarium to nie jest delikatny mechanizm, który rozpada się przy pierwszej okazji. To solidny wycinek natury z własnym cyklem biologicznym i niesamowitą zdolnością do samoregeneracji. Paradoksalnie to właśnie nasza codzienna nadgorliwa ingerencja najczęściej zaburza ten balans. Wyjazd na wakacje i pozostawienie zbiornika samemu sobie bywa świetnym resetem nie tylko dla nas, ale i dla biologii w szkle. Dlatego jeśli zostawisz w komentarzu informację o tym, na jak długo najdłużej zostawiłeś swoje akwarium i co po powrocie zastałeś, z pewnością pomoże to wielu początkującym nabrać dystansu i spokoju. Jeśli ten materiał pozwolił Ci lepiej zrozumieć procesy zachodzące w wodzie, nie ma innej możliwości. Należy to okazać, zostawiając pod tym filmem kciuka do góry i zaznaczyć subskrypcję, jeżeli jeszcze tego nie robisz. Kolejny film jak zwykle w sobotę o godzinie 12. Nie może Ciebie zabraknąć.